Cześć. Jak widzicie, jestem w trakcie grubszej sprawy. Miałem informację, że przypadłością tych silników jest temat napinaczy łańcuszków rozrządu i postanowiłem w tym roku tutaj zajrzeć. No i całe szczęście, że zajrzałem, bo już były w stanie, nazwijmy to, agonalnym i mało brakowało, że już by było naprawdę kaszana. Także całe szczęście, że udało się uratować resztę silnika. No ale mam już motocykl rozebrany od miesiąca, stoi na podnośniku, czekam na części, więc postanowiłem nagrać wstęp taki do materiałów, które się pojawią w kolejnych odcinkach, bo jest tego sporo i musiałem to podzielić na części, a będę musiał to wszystko jakoś pomontować. O czym będzie ta seria tych odcinków? Słuchajcie, głównym tematem przewodnim jest wymiana napinaczy, łańcuszków rozrządu, ale motocykl ma już trochę ponad 50 000 mil i wyszły kolejne tematy, których nie planowałem, a doszedłem do wniosku, że jak już tutaj jestem, to warto by było to zrobić. Więc mamy dodatkowo, poza wymianą napinaczy, wymiana popychaczy, wymiana łożysk wewnętrznych wałków rozrządu, wymiana pompy oleju, całkowite czyszczenie płyty i tak dalej. No i dodatkowo wymiana łożysk przednich wałków rozrządu, które są w płycie olejowej. Wahałem się, czy to robić, czy tego nie robić, ale doszedłem do wniosku, że jak już mam to wszystko rozebrane, to chcę to zrobić i mieć nowe łożyska i jakąś gwarancję, żebym nie musiał tutaj wracać, bo jest sporo roboty, żeby to rozebrać. Cały jakby materiał i kolejne materiały, które się pojawią, dotyczą wymiany tych napinaczy i wszystkich tych komponentów zgodnie z instrukcją, czyli są dwa sposoby, żeby tutaj się dostać. Można przeciąć laski popychaczy tutaj i wtedy wyjąć je i wtedy nie trzeba całej tej góry demontować. Ja nie chciałem tego robić, dlatego trochę dodatkowej pracy wyszło. Trzeba zdjąć najpierw bak, zdjąć pokrywki tutaj, wyjąć cały ten zestaw Rockersa, nazwijmy to, wyjąć laski popychaczy. Wyjęcie popychaczy nie jest konieczne, ale ja też chciałem tu zajrzeć i je obejrzeć, więc wyjąłem te popychacze i dopiero wtedy można swobodnie wyjść płytą po odkręceniu jej i dostać się też do pompy oleju. W kolejnych materiałach będzie to wszystko nagrane. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do kolejnych odcinków. Postaram się to jakoś montować i w miarę sensownie wrzucać. I tyle. Zapraszam.